Nie no, żartuję, wiesz, te buty to wiesz, małe piwo. Boże, przecież ja ciekawe miałam zrobić. A scenariusz gdzie? Jakiś ładny jazzik, żebym wrzuciła? Ale poczekaj, to ja sobie wrzucę jeszcze. Poczekaj, Agnieszka, że sobie wrzucę. Co? Chyba nie chcę o tym mówić w ogóle, że jestem na emeryturze, bo to jest wstydliwe. Dlaczego? No bo się czuję zbyt dobrze, by tak naprawdę być na tej emeryturze. Oceń wideo, zasubskrybuj kanał, włącz powiadomienia. Programy takie jak ten mogę realizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Dołącz do tego grona na patronite.pl/Czaban robi raban. Ten kanał możesz wspierać na portalach subpi.pl i Buy Coffee. Szczegóły w opisie filmu. Agnieszka Sadowska, fotoreporterka, głównie związana z Gazetą Wyborczą i kojarzona nie tylko w Polsce ze zdjęciami z pogranicza polsko-białoruskiego, bo Agnieszka od początku z aparatem byłaś tutaj, jesteś, bo mieszkasz też blisko. I powiedz mi, jak na tle całego twojego życiowego doświadczenia jako fotoreporterki, bo już ustaliliśmy, że od 40 lat biegasz z aparatem, pokazujesz świat. Jakim wyzwaniem była dla ciebie praca na pograniczu? Dzień dobry. Mogę powiedzieć, że chyba każdy fotoreporter marzyłby o takim wyzwaniu, które tak naprawdę zawodowo tutaj się wydarzyło, bo moja praca przez wiele lat, w dodatku białostockim Gazety Wyborczej, no polegała jednak na takiej codziennej pracy tego, co się wydarza, co jest codziennie, powiedzmy od dziury w jezdni po wszystko, co się działo, co było interesujące dla czytelnika. Natomiast to, co się wydarzyło na granicy, no poczułam po prostu, że to jest na tyle ważne, że trzeba się wyjątkowo na tym skupić i robić maksymalnie dużo, bo jestem blisko, mam tę dobrą okazję, znam teren, znam też ludzi i to pozwalało mi być często w miejscach, do których miałam trochę większą łatwość dotarcia niż być może osoby spoza tego regionu. Jakie było twoje pierwsze spotkanie z migrantami, z uchodźcami? Moje pierwsze spotkanie właśnie było po powrocie z urlopu i Usnarz. I wtedy zobaczyłam tych ludzi tam zamkniętych w kręgu, otoczonych przez Straż Graniczną, wojskowych z naszej strony i też po stronie białoruskiej były osoby, które się przewijały. Na pewno okropne wrażenie robili ci wojskowi po stronie białoruskiej, którzy byli w takich hełmach, tak jakoś monstrualnie wyposażeni w te wojskowe elementy. Poza tym tam się w pewnym momencie pojawiła grupa dziennikarzy i zrozumiałam, że to jest taka pokazówka po tamtej stronie. Chodzili z aparatami, coś nagrywali, oglądali i to była ta chyba sytuacja, kiedy prawdopodobnie Łukaszenka próbował to nagłośnić, że to Polacy nie chcą wpuścić tutaj do Polski. Zjechało się wtedy mnóstwo dziennikarzy, samochody, namioty, aktywiści, wolontariusze, tłumacze. W każdym razie sytuacja była bardzo nietypowa i wtedy już po prostu jakoś czułam, że muszę być bardziej czujna niż zwykle, że to nie jest temat taki codzienny, tylko po prostu to będzie duża historia i długa historia. I to był początek tej historii też i twojej, jeżeli chodzi o relacjonowanie sytuacji na pograniczu. Wtedy wiedziałaś już, co się dzieje z tymi ludźmi, jeżeli, nie wiem, są po polskiej stronie zatrzymani? Pierwszy taki moment, kiedy oficjalnie został potwierdzony fakt pushbackowania, to było Michałowo. I to było 27 września. Wtedy grupa kilkunastu osób, to byli Kurdowie, to było kilka rodzin i 8 dzieci. Dostaliśmy informację, że właśnie te osoby siedzą przed budynkiem Straży Granicznej w Michałowie
Więc szybko z Asią po prostu pojechałyśmy tam. Było tam kilku dziennikarzy już, ale naprawdę kilku tylko. I rzeczywiście grupa mężczyzn, młodych kobiet siedziała na placu, nie chcieli się ruszyć, były tam małe dzieci. Zobaczyłam, że są dwie wolontariuszki, które podawały tym dzieciom jakieś rzeczy typu pieluszki, wafelki, buty, coś ciepłego do ubrania, no i soki, jakieś jedzenie, no takie po prostu, które nie wymagało podgrzewania, czy też po prostu można było jeść od razu. I ta sytuacja trwała parę godzin tak naprawdę i nie było wiadomo, co się wydarzy. W każdym razie było dużo żołnierzy, było dużo Straży Granicznej i co chwilę wychodził ktoś z budynku Straży Granicznej do tych ludzi i próbował ich przekonać, żeby weszli do środka. Oni nie chcieli, bo uważali, że coś się może niedobrego zdarzy. Po prostu krzyczeli do nas, że nie chcą wracać na Białoruś, że chcą być w Polsce, w Europie. Później został podstawiony autobus, do którego namawiano ich, żeby wsiedli i że będą zawiezieni na pewno nie na polsko-białoruską granicę, ale ci ludzie dalej nie dowierzali i nie zdecydowali się, żeby wsiąść do tego autokaru, mimo tego, że żołnierze pownosili im plecaki do środka. Po pewnym czasie, kiedy oni dalej po prostu złapali się, że tak powiem, za ręce i tak się trzymali, żeby nie można było ich oderwać od ziemi, zostali siłą wciągnięci przez grupę wojskowych i Straży Granicznej do środka. Odbywały się wtedy krzyki, jakieś rozpaczy, dzieci płakały, kobiety krzyczały. I wtedy ten autokar pojechał na tyły budynku. Tam te krzyki jeszcze dochodziły ze środka przez jakiś czas. Był ciąg dalszy tej historii, ponieważ kilkoro dziennikarzy pojechało za autokarem. Agnieszka Kaszuba. Agnieszka Kaszuba. Była pracująca wówczas tak. dla Faktu. I Michał. Michał Kość. Tak. I pojechali, byli zmylani w ten sposób. Nie wiem, czy dobrze użyłam tego słowa. W każdym razie autokar jechał jakąś drogą przez Białystok, później skręcił na Suprośl. Tam policja ich zatrzymała, czyli tych dziennikarzy. I tak długo ich trzymali tam, sprawdzając wszystko w samochodzie, że wiadomo, że oni zgubili ten autokar i już nie wiedzieli, gdzie on pojechał. I później pojawiły się gdzieś w sieci zdjęcia tych właśnie dzieci. A tam... Twojego autorstwa? Nie. To były zdjęcia z lasu, tam już po białoruskiej stronie, gdzie rozpoznano tą dziewczynkę, jedną z dziewczynek, która miała taką charakterystyczną czapkę. Czyli wiadomo było, że przez to, że oni się sfotografowali tam po stronie białoruskiej, to oznaczało, że po prostu właśnie zostali wypchnięci. No i wtedy został... Ta historia poruszyła wówczas wielu Polaków. Dla władzy dokumentowanie tego, pokazanie rodzin z małymi dziećmi po stronie polskiej, a później przyznanie się do tego, że właśnie te rodziny z tymi dziećmi zostały wywalone, wyrzucone na Białoruś, było ciosem wizerunkowym. I ten temat zaczął żyć swoim życiem też dzięki Twoim zdjęciom, bo pamiętamy taką sejmową debatę, gdzie Twoje zdjęcia właśnie tych dzieci z Michałowa się pojawiały. Gdzie są dzieci z Michałowa? Pan minister powinien ich szukać po lasach, tak jak i resztek honoru, który stracił. To jest hańba dla tego państwa. Wasze okrzyki was tylko kompromitują. Łukaszenka was wykorzystuje. Fruwały te zdjęcia i później był odwet. Ci, którzy byli za wyrzucaniem i są za wyrzucaniem ludzi do białoruskiego lasu, postanowili wziąć na tobie odwet. No tak, pojawił się taki bardzo nieprzyjemny hejt w internecie i szczerze mówiąc też chyba nie chciałabym do tego wracać. Było to bardzo nieprzyjemne i niesprawiedliwe i
I wzięły też w tym udział różne media. Powiedzmy, tak, ja wiem, zostałaś posądzona o to, że nęciłaś z cukierkami tam przy placówce Straży Granicznej przez płot te dzieci, żeby podeszły bliżej, żebyś mogła im zrobić dobre zdjęcia. Widzimy też dzieci, które właśnie przedostały się na teren Rzeczpospolitej Polskiej i widzimy też zachowanie dziennikarzy, którzy... Bardzo proszę o ten materiał. Mam nadzieję, że reżyserka jest przygotowana. Państwo przerzucają przez ten płot czekolady. Dzieci podchodzą, można wtedy zrobić lepsze zdjęcie, więc fotoreporterzy przerzucają te czekolady i dzięki temu, rozumiem, materiały są bardziej efektowne. Panie pośle, jak pan patrzy na to zachowanie dziennikarzy, reporterów? Bo przyznam szczerze, ja no jakby czuję się też w obowiązku skomentowania tego i jest mi przykro, że wykonujemy ten sam zawód. No to jest po prostu absolutnie nieprawda, bo po prostu nie stosuje się takich. No, żyjemy naprawdę w XXI wieku i fotoreporterzy naprawdę nie muszą stosować takich metod. Zresztą w tej całej sytuacji w Michałowie po prostu nie było takiej potrzeby, bo te dzieci były za płotem, te rodziny były za płotem, mogłam je fotografować. To było tylko ulepienie takiej historii po to, żeby zburzyć twoją wiarygodność? Żeby zburzyć moją wiarygodność. Żeby zniechęcić do pracy dalszej? No może, myślę, że to nie mogło tak zadziałać. Ja pamiętam, rozmawialiśmy z tobą, bo byłaś to załamana. No tak, byłam załamana, bo jednak wizerunkowo to nie było miłe, nie było fajne. Niektórzy ludzie mogli w to uwierzyć i generalnie, jakby po pewnym czasie, jak sobie to tak przeanalizowałam i zrozumiałam, o co tak naprawdę chodzi, że tu chodzi o jakby zdezawuowanie wartości tego materiału dokumentalnego właśnie dlatego, żeby jakoś podważyć moją pracę i sens tej pracy i to, że to były jakoś uczciwie zrobione zdjęcia. No, jak widać, na mądrych ludzi to nie podziałało i po prostu właściwie wbrew temu, co sobie założyli ci ludzie hejtujący, po prostu stało się inaczej, bo dalej te zdjęcia funkcjonowały jako materiał, który wzbudzał wiele emocji, szczególnie u kobiet, które były matkami. Powstał nawet taki ruch Matki na granicę oraz takie sformułowanie, które bardzo długo, że tak powiem, w przestrzeni publicznej, medialnej i takiej społecznej funkcjonowało, gdzie są dzieci z Michałowa. Prawda? Takie zdanie. I sama byłam zaskoczona, jak te zdjęcia z Michałowa stały się znane, bo dzwoniły nawet do mnie osoby z zagranicy i chciały używać tych zdjęć podczas jakichś demonstracji w Wielkiej Brytanii, w Czechach, gdzieś tam jeszcze. I to wiedziałam, że to po prostu, że udało mi się te zdjęcia zrobić właśnie wtedy, że one mają naprawdę duże znaczenie dla wielu ludzi, co dla mnie jako dla fotoreporterki było też ważne, tak, że zrobiłam społecznie ważne zdjęcia. A jak sama przeżywałaś w ogóle historię tych ludzi? Widziałaś te dzieci, miałaś je na wyciągnięcie ręki, widziałaś, w jakim były stanie, a później miałaś świadomość, że gdzieś znowu koczują w białoruskim lesie. Czy to jakoś się też odbiło na tobie? Myślałam, że te dzieci może nie będą miały czego jeść w tym lesie, że będzie zimno, że nie będą miały dosyć tego ubrania. Po prostu też jestem matką i dla mnie to akurat jeśli chodzi o dzieci, po prostu znajduję znacznie mniej zrozumienia, jeśli chodzi o te pushbacki, tak? Ale żeby... A jakiekolwiek znajdujesz usprawiedliwienie, zrozumienie dla tych pushbacków?
podchwytliwe pytanie. Nie, no. Ale o wiele po prostu nie wolno pushbackować. I koniec, kropka. A tylko sądy orzekają, że nie wolno pushbackować. Czy miałaś jakieś takie zdarzenie na tym pograniczu, które wywarło na tobie takie wrażenie, że po prostu nie mogłaś później zasnąć? Wiele takich było. Wiesz, okupiłam to też później, myślę, depresją. Ale to się stało jakby później, bo taki kluczowy był 2021 rok, jesień. Bardzo dużo się wtedy działo i było sporo interwencji, które były poruszające. Nie tylko z dziećmi, ale naprawdę takie po prostu różne. Szczerze mówiąc, kiedy słucham czasami ludzi, którzy komentują pod artykułami w gazecie albo w innych okolicznościach, że tak krótko, po co oni tutaj i tak dalej. Ale naprawdę te sytuacje wyglądają inaczej w nas, kiedy spotkamy tych ludzi, kiedy się z nimi porozmawia. Nie chodzi o to, że oni jakoś potrafią przekonać, tylko widzimy, że oni są też ludźmi i przecież sprowadzanie tego, że do tego, że to są ludzie, którzy niosą jakieś zagrożenie, no pewnie jacyś są, ale naprawdę w większości przypadków to są naprawdę tacy ludzie, których spotykamy będąc za granicą na wakacjach, którzy mijają nas, siedzą obok w barze i przecież nie zagrażają nam. Natomiast kreowanie tej sytuacji jako niebezpiecznej dla kogokolwiek, ja się nigdy nie czułam zagrożona. Nikt z moich znajomych aktywistów też nie czuł się zagrożony, ani z fotoreporterów, fotografów, których znam, którzy tutaj byli, przebywali. I nikt nigdy nie powiedział słowem, że czuł się w jakikolwiek sposób zagrożony. Było wiele takich spotkań, które zostawiły ślad w pamięci i do tego stopnia, że ja właściwie każdą z tych interwencji, nazwijmy to, które były takimi spotkaniami z ludźmi, po prostu dobrze pamiętam w szczegółach, w detalach, pamiętam tych ludzi i ja akurat nie spotkałam żadnych takich niefajnych ludzi, którzy by budzili moją niechęć, bo wydają mi się podejrzani albo jacyś chamscy czy nieuprzejmi. Po prostu ja akurat nie spotkałam takich, dokumentując tą sytuację na polsko-białoruskiej granicy. Jestem po prostu dokumentalistką, obserwatorką. To też może wpłynęło na moje postrzeganie tego, że musiałam bardziej obiektywnie na to spojrzeć, bardziej też analizująco, żeby sfotografować to tak, żeby przekazać jak najbardziej sensownie obraz tej spotkanej przeze mnie sytuacji. Bo przecież mogłabym pójść tym tropem, żeby na przykład pokazać, że ktoś jest zasmarkany albo brudny, czyli pokazać takie naprawdę uwłaczające strony tych spotkań. Ale to ty nagrałaś taki bardzo przejmujący filmik z młodym Kurdem, najprawdopodobniej, który zatrzymany przez Straż Graniczną płakał rzewnymi łzami, prosił o to, by nie wyrzucać go na Białoruś. Samo oglądanie tego nagrania po prostu wywołuje olbrzymie wzruszenie i też niezgodę na to, co się później z nim wydarzyło. A jak ty odebrałaś tę sytuację w momencie, kiedy ona się działa? Tę sytuację będzie można obejrzeć na mojej wystawie, która będzie w najbliższym czasie możliwa do obejrzenia w Białymstoku na ulicy Wiktorii, w Galerii Fotografii. I tam jest takie krótkie wideo, które wtedy nagrałam. To była bardzo krótka sytuacja i ja nie mogłam się zdecydować, czy robić wideo, czy zdjęcia, więc podczas robienia wideo zrobiłam kilka klatek i rzeczywiście ten mężczyzna płakał. A to była taka sytuacja, że pojechałam w tamte strony, bo miałam informację o obozowisku, które gdzieś tam jest, dużo rzeczy pozostawionych. Chciałam to też zdokumentować i zobaczyłam, że stoi samochód Straży Granicznej na poboczu w lesie i są drzwi otwarte, tak na oścież i nikogo nie ma w środku, więc się zatrzymałam z ciekawości,
co to znaczy i co się będzie działo. I zobaczyłam, że pogranicznik, tak nazwijmy, prowadzi mężczyznę z plecakiem, który płacze i rozmawia z nim i prosi, żeby go nie wyrzucać na Białoruś po angielsku i tłumaczył, że zgubił paszport, nie ma paszportu, że został zgłoszony do Interpolu i że prosi, żeby tam zadzwonili do tego Interpolu, bo tam uzyskają informacje. A strażnik graniczny kiwa głową, że tak. I on mówi, że prosi o wodę. Tak, dostaniesz wodę, tylko wsiądź do samochodu. No i tak nagrywałam go. On wtedy błagalnie do mnie, żeby mu pomóc i żeby... No nie wiem, jak mogłabym pomóc, co mogłabym zrobić w tamtym momencie, oprócz fotografowania. W każdym razie no, został umieszczony w samochodzie i samochód pojechał w stronę granicy, także domyślam się, że też był pushbackowany. Ale co czułaś wtedy? I później w związku z tą sytuacją? No to było po prostu bardzo poruszające. Wiesz, Piotrek, ja kiedy fotografuję i są te sytuacje, tego nie analizuję, to potem wraca, tak? Po czasie gdzieś tam człowiek analizuje, że to jest bardzo no, taka poruszająca scena, no jakaś taka nienormalna, nie... Wiesz, no przez 30 lat pracy nie spotykałam się z czymś takim, tak? Z takim ludzkim dramatem, powiedzmy, który teraz, jak się okazało, obserwowałam bardzo często w ciągu miesiąca, bo jednak trzeba sobie uzmysłowić, że to być może jest dramat również dla służb, ale przede wszystkim dla tych ludzi, którzy uczestniczą w tym i są po prostu pushbackowani. Oczywiście wielu powie, że przechodzą nielegalnie granicę i dlaczego nie idą na przejście. No właśnie trzeba sobie poczytać o tym całym procederze, który jest tworzony przez Łukaszenkę, o sprowadzaniu tych ludzi, o tym, że ci ludzie są trochę ubezwłasnowolnieni, czyli tak naprawdę nie mogą robić rzeczy, które chcą na Białorusi. Mogą robić tylko te rzeczy, które się im każe, a każe im się, są tam sprowadzani specjalnie są tam przewożeni na tą granicę, specjalnie są przepychani, nawet wielokrotnie są bici, popychani, szczuci psami, są również jak gdyby poddawani takim torturom, cierpieniom, tak? Czyli na przykład chce im się pić, a pogranicznik białoruski na jego oczach wylewa butelkę wody, tak? Albo rozbierają tego kogoś i każą mu stać w zimnie prawie do naga rozebranym, tak? Albo każą wejść do rzeki zimnej, czy tam do jakiegoś bajorka po to, żeby no, tak znęcać się nad nimi. No. Są znane takie przekazy. Ja osobiście znam też wideo z takich i pushbacków, i krzyków, i płaczy, które się działy tam na granicy. Aczkolwiek, ponieważ nie znam źródła tych filmików, trudno się na nich opierać jako na wiarygodnych. Mogą być też jakoś tam kreowane przez służby. Ale nie kreowana była śmierć chociażby nienarodzonego dziecka, Kurdyjki, która sama później zmarła w szpitalu w Hajnówce. To dziecko zostało pochowane w Bochonikach. Ty też to dokumentowałaś. Mnie cały czas interesuje to, jak, nie wiem, czy starasz się oddzielić pracę od uczuć, od tego, co w tym momencie też, kiedy fotografujesz takie dramatyczne sytuacje, przeżywasz jako człowiek, czy to się jednak zazębia i tego się nie da rozdzielić? Pojawił się taki problem, o którym rozmawiałam z moimi niektórymi kolegami, fotografami, którzy tutaj przyjeżdżali na granicę, że czy pomagać, czy tylko fotografować, tak? Czy to, że poda się butelkę wody, czy poda się coś do jedzenia, czy to jest coś, czego nie powinien robić fotograf. I po prostu z częścią z tych ludzi jakby zgodziliśmy się, z tych moich kolegów fotografów, że dla nas
nie jest to coś, co burzy taką zasadę niezależności zawodowej, ponieważ uważamy, że przede wszystkim powinniśmy być ludźmi, jeżeli spotykamy innego człowieka. I tutaj naprawdę myślę, że bardzo się różnię od tych ludzi, którzy by chcieli ich właśnie, są jak gdyby przeciwnie myślącymi, że należy ich wyrzucać i w ogóle. No tak, ale jednak spotykamy tych ludzi, tak? I nagle nawiązuje się kontakt wzrokowy. Widzimy, że są zmordowani, spragnieni. No po prostu to byłoby nieludzkie nie podać tej wody, tak? I nie dać nawet czegoś, co się, nie wiem, wozi w samochodzie jako awaryjnie do zjedzenia, dlatego że taki jest przede wszystkim według mnie obowiązek i ja się tak czuję. Ja mówię tutaj o sobie, ja się tak czuję, że ja to zrobię i nie mam z tym problemu. Nawet jeżeli spadną na mnie nie wiem jakie gromy, po prostu tak zrobię. Czyli dawałaś wodę i jedzenie? Tak, zdarzało się. A to się wiąże z tym, że ponieważ kończyłam szkołę fotograficzną i to był taki naprawdę bardzo dobry przykład i jednocześnie taki często omawiany, takiego fotografa, który sfotografował w czasach, w latach chyba 70. czy 80. w Sudanie małe dziecko, które, a wiemy, że w Sudanie wtedy była klęska głodu, on tam został wysłany, żeby to sfotografować, czy też jakoś to opowiedzieć zdjęciami i zauważył sytuację, kiedy takie dziecko po prostu było, kucnęło, czy klęknęło na trawie gdzieś niedaleko jakiegoś obozu, a za tym dzieckiem ustawił się sęp. I to sytuacja była jakby jednoznaczna, tak, że to dziecko jest może konające z głodu, sęp czeka, aż temu dziecku coś się stanie i będzie mógł się po prostu zabrać za to ciało. I zrobił takie fantastyczne zdjęcie, które miało olbrzymi odzew na świecie i po prostu rzeczywiście było publikowane na pierwszych stronach. Ale część ludzi po prostu pytała, co on zrobił dla tego dziecka, czy pomógł mu, czy podał coś, tak? I jak gdyby też na niego spadł olbrzymi hejt, że nic nie zrobił w tej sytuacji. I wtedy właściwie było omawiane to morale tego fotografa, tak? Co on powinien zrobić, czy może jednak pomóc w takiej sytuacji, czy nie. I ja sobie sama kiedyś odpowiedziałam, jak gdyby sobie, że ja wolałabym pomóc, tak? Coś bym zrobiła, coś bym chciała zrobić jednak dla tego dziecka. I właśnie w tej sytuacji tutaj przygranicznej mogłam jakby sobie odpowiedzieć na to pytanie, tak? Już jakby przetrawiłam sobie ten przykład, nie miałam tych wątpliwości i wiedziałam, że w sytuacji takiej ludzkiej, humanitarnej trzeba wyciągnąć najpierw tą rękę, tak? Nawet jeśli miałabym tych zdjęć nie zrobić. Ale też chyba, Agnieszko, przyznasz, że nawet mówienie o tym z perspektywy twojej też jako dziennikarki chyba nie jest łatwe, bo środowisko dziennikarskie często wyklucza takie osoby, które przekraczają te granice. Nie wiem, ja nie poczułam się wykluczona, ani też nie poczułam, takiego ostracyzmu, chociaż mam kolegę, z którym dyskutowałam i który mówił, że on by tego nie zrobił i uważa, że nie należy... Jeść, nie dałby pić. Nie uważa, że nie należy nigdy przekraczać tej granicy. Dalej jest twoim kolegą? Jest. To jesteś wyrozumiała. Historia zdjęcia, dzięki któremu otrzymałaś nagrodę Grand Press Photo. Tak, w kategorii portret. Tak. Jaka jest historia tego zdjęcia? Historia tego zdjęcia jest taka. Otóż na początku lipca, w pierwszych dniach lipca 2022 roku, kiedy została ukończona budowa płotu, czyli zapory na granicy i zostało jak gdyby tak oficjalnie powiedziane przez władze, że to teraz będziemy mieli spokój, nikt nie przejdzie, mamy zaporę i już. A nasłuchy były takie, że jednak przejścia dalej są. I dzięki pewnemu aktywiście, który nazywa się Człowiek Lasu, Mariusz Kurnyta. Mariusz Kurnyta. Pozdrawiam. Tak, który
zabrał mnie i Joasię, żeby udowodnić, że są ludzie w lesie i że przechodzą. Po prostu zaprowadził nas do takiej grupy, która była w kiepskiej bardzo formie, w kiepskiej sytuacji zdrowotnej. Ci ludzie byli chorzy i Mariusz właśnie im pomagał. No i dosłownie zrobiłam kilka zdjęć. I to było jedno właśnie z tych zdjęć, portret Julii, która siedzi wystraszona za krzakami. Tak naprawdę to zdjęcie daje wrażenie, jakby ona siedziała za drutem kolczastym, więc taką ma jakby dodatkową wymowę. Natomiast czasami zdarzało się, że robiłam wiele zdjęć i żadne nie było wystarczająco nośne, a tutaj zrobiłam kilka i okazało się, że no było po prostu super, fajnie. Znaczy dobre. No właśnie to tak w sytuacji takiej, bo to z jednej strony czujesz dumę, że zrobiłaś super fajne zdjęcie, a z drugiej strony ta rzeczywistość, te realia, w jakich to zdjęcie było wykonywane i komu, nie zachęcają do jakichś takich uczuć radosnych. Wiesz co, ale jednak nastąpił rodzaj przyzwyczajenia. Teraz minęły 3 lata, tak, właściwie i 2021 rok, cała ta jesień była po prostu straszna. Ja spałam po parę godzin, bo często informacje były w nocy, że coś się dzieje, że są jakieś interwencje i po prostu było tego dużo. Ja naprawdę, były takie chyba listopad i grudzień, że no miałam jakieś 1000 kilometrów przejechanych samochodem, mimo że w zasadzie wszędzie tu jest dość blisko, bo do granicy jest 40 kilometrów najkrócej, a najdalej tam powiedzmy w okolicach Czeremchy to jest pewnie z 80 do 100. I bardzo dużo się działo i tak naprawdę to były wtedy duże emocje. Czułam się taka, no nie tyle nakręcona, ale generalnie nakręcona i tak zobligowana do tego, by mieć maksymalną czujność i po prostu robić najwięcej jak się da, bo dzieje się tu historia i że trzeba to dokumentować, niezależnie od tego, czy to jest potrzebne teraz, czy później, dlatego starałam się też robić czasami wideo, bardzo krótkie, nawet nie na stelażu, przepraszam, nie na stelażu, tylko na statywie. Tak. Z ręki. I rzeczywiście okazuje się, że to ciągle się do tego wraca. Natomiast no, te emocje trochę zmalały z upływem czasu i może to jest kwestia przyzwyczajenia do tego tematu, ale na pewno jest już trochę inaczej. Też trzeba powiedzieć, że te niektóre sytuacje, gdy pracowałaś z aparatem, z kamerą, z aparatem na pograniczu, bo głównie robiłaś zdjęcia, no też nie były proste, bo poszukiwania zmarłego. No, tak, to było wtedy straszne. Ja nawet powiem Ci szczerze, że wtedy, kiedy znaleźliśmy to ciało ogryzione przez zwierzęta, po prostu w jakimś sensie nie mogłam od tej strasznej sceny oderwać oczu. A z drugiej strony też zrobiłam wtedy kilka klatek, bo wydawało mi się to może niestosowne. Inne osoby jakoś miały mniejszy problem z tym, ale to zdjęcie będzie w książce, w tym albumie, który będzie wydany po wystawie. Ciało Abdiego. Tak. Z pewnej odległości, tak żeby nie było tak bardzo czytelne, ale... Ja wiem, bo tak mówimy o tej sytuacji bo to jest problematyczne. To też chciałbym, żeby widzowie wiedzieli. Moment opublikowania właśnie ciała zmarłego. Sam też miałem duże dylematy, czy to robić, czy nie robić, jeżeli była ustalona tożsamość zmarłego. A czy wtedy było wiadomo, kto to jest? Wtedy nie było wiadomo, no ale zaraz jeszcze ustaliliśmy bardzo szybko, że to jest Abdi i się skontaktowaliśmy z jego bratem. Tak samo jak w przypadku Ahmeda al-Shawafiego z Jemenu, po którego poszedł Rafał na bagna, Rafał Kowalczyk, i wtedy się obawialiśmy, że służby mogą, nie wiem, nawet uprzątnąć ciało. Jeżeli tego nie zdokumentujemy
to później się okaże, że nie wiem, było ciało, nie ma ciała i co mi z tym, co nam zrobicie? Dlatego z Rafałem się dogadaliśmy, że Rafał zarejestruje ten moment odnalezienia ciała, żebyśmy później mieli nawet procesowo jako dowód, że to ciało było. I Rafał taki film nagrał, też przesłał mi jeszcze z tych bagien, żeby w razie, jeżeli on zostanie zatrzymany przez służby i ktoś mu skasuje to żebym ja miał ten film. I rodzina nigdy się nie zgodziła, żeby opublikować takie nagranie. Czasami zastanawiam się, że może właśnie, żeby pokazać społeczeństwu, słuchajcie, tutaj się dzieją naprawdę takie dramaty. Tutaj ludzie umierają bez pomocy w takim lesie, ale to było życzenie rodziny, które było najważniejsze. Jak sama na przykład podejmujesz takie decyzje? Masz też taki dylemat? Czy... Nie miałam tak wielu sytuacji. Chyba, wiesz, no, to był jedyny przypadek właśnie wtedy, kiedy uczestniczyłam jakby w odkryciu tego ciała, natomiast nie było ich więcej. No. Ja rozumiem, ale no podejmując taką decyzję, bo... Żeby opublikować to zdjęcie? Tak, tak. No wiesz, że byłam ostrożna, tak? I tak naprawdę dopiero teraz po upływie takiego czasu zdecydowałam się, bo uważam, że to zdjęcie też ma moc i powinno być pokazywane. To tak jakby nałożyć pewnego rodzaju cenzurę na zdjęcia z Ukrainy. Też nie można, tak? No właśnie... A nawet była taka dyskusja w gazecie i też byłam o to przepytywana. Tam z tej Buczy, jak były pokazane te zdjęcia tych ludzi zabitych i co wtedy, tak? Czy jako fotograf uważam, że powinny być opublikowane? Powiedziałam, że uważam, że powinny, bo one mają naprawdę taką moc rażenia, że powinny być pokazane po to, żeby po prostu coś zmienić. No właśnie tutaj o tym mówię, żeby widzowie też poczuli te dylematy, które nami kierują. Bo to jest trudne, bo to też brata Bdiego mieszka w Krakowie. Wiesz, te dylematy nie dotyczą tylko tak oczywistej i wiesz, i porażającej sytuacji, jak znalezienie ciała. Zresztą, no, tak jak mówię, tutaj chodzi również o to, że to ciało po prostu wyglądało strasznie, ogryzione przez zwierzęta, więc... No, ale były po prostu inne sytuacje takie, które były po prostu poruszające w tych interwencjach. No, wiesz, rodzina wielopokoleniowa, tak? I malutkie dzieci, takie paromiesięczne, powiedzmy w średnim wieku i jeszcze staruszkowie. No, staruszek, który miał chyba, nie wiem, wydaje mi się, że 85 lat, z żoną, babcią taką, która już nie dała rady chodzić i no na szczęście w przypadku tej rodziny to była interwencja w Narewce. To było tak wielu dziennikarzy i było tak wielu aktywistów i znanych ludzi, że służby po prostu, można powiedzieć, nie miały innego wyjścia i musieli ich zabrać do ośrodka. No bo z jednej strony, tak jak tutaj mówimy, i duża część środowiska aktywistycznego nawet żądała ukrywania czasami historii, nawet opisanych uchodźców, migrantów. Spójrzmy na książkę Mikołaja Grünberga. Są rozdziały tylko poświęcone... Jezus umarł w Polsce chyba, co? Tak, Jezus umarł w Polsce. Są rozdziały tylko poświęcone aktywistom. Nie ma uchodźców, nie ma ich głosu. Mikołaj Grünberg mówił na spotkaniu literackim, że to nie czas, nie pora, ale teraz jak widzimy, jak ta radykalna prawa, często rasistowska, ksenofobiczna strona naszego narodu wymazuje to, co się wydarzyło złego na granicy, no to jednak pokazanie takie dosłowne, że nie, to się jednak wydarzyło, to też ma sens. Też twoje zdjęcia, nagrania posłużyły Agnieszce Holland i twórcom filmu Zielona granica.
bo tam niektóre sceny to są jak gdyby wyjęte też z twoich filmów i nagrań. No nie wiem, szczerze mówiąc, no mam zapewnienie, no jest tutaj też pani Agnieszka napisała taki list, czy też taką wypowiedź, która będzie też na tej mojej wystawie, gdzie właśnie wspomina o tym, że przeglądała, znaczy ja jej udostępniłam swoje materiały i ona przeglądała i służyły jej po prostu za informacje i jakby za wzór, tak, czyli jakby no to dowodzi też, że ona się bardzo starała zrobić wszystko zgodnie z tym, co tutaj się wydarzało, tak? Czyli to nie wymyślała sobie tego. I to było miłe, że to zrobiła dla mojej wystawy, ale też, jakby to powiedzieć, ja chciałabym coś takiego powiedzieć, wiesz, Piotrek, że właśnie te skrajności są jakby najgorsze, bo z jednej strony mamy tych oponentów, tak, którzy po prostu robią te jazdy i wiesz, i że tu strzelać do tych migrantów, ale trzeba jedno powiedzieć, że po prostu aktywiści, którym się też dostaje bardzo mocno od takich ludzi, po prostu pomagają humanitarnie migrantom. I to nie jest tak, że oni sobie to wyszukują, po prostu mają zadanie na krótkim odcinku do wykonania, tak ja to rozumiem. I absolutnie to akceptuję, rozumiem. I tak się dzieje na całym świecie. W Ameryce są tacy wolontariusze, aktywiści, którzy po prostu to robią. Na pewnym odcinku wspomagają tych ludzi, ale nie to, że oni im po prostu ułatwiają przechodzenie i tą migrację, tylko po prostu w danym momencie wspierają ich poprzez danie jedzenia, danie ubrania, po to właśnie, żeby nie zginęli, żeby nie mieć... Ci ludzie czują się w obowiązku po prostu dania sobie tego komfortu, że przyczynili się do tego, że ci ludzie tutaj na przykład nie umarli, tak, że uratowali im życie. A to też tak mówisz ze swojego doświadczenia, ze swojej perspektywy? Co to znaczy? Jak co masz na myśli? No, że mówisz w swoim imieniu też. Chcesz mnie zapytać, czy jestem aktywistką? W jakimś sensie? No, to do tego nawiązuje właśnie to pytanie. Chciałam być, ale nie do końca mi się udało, bo pomyślałam sobie, że jak już odłożę aparat, to może będę, ale generalnie starałam się też czasami zbierać jakieś ubrania, czy jakieś rzeczy, czy no w jakimś sensie pośredniczyć w przekazaniu, tak? Czyli ktoś miał coś i chciał dać i wiedział, że ja tutaj funkcjonuję, no więc mówiłam, że okej, przekażę, tak? O to chodziło? Taką odpowiedź? Nie wiem, Agnieszka. Ale jeżeli mogę powiedzieć, jeżeli się nie obrazisz, to wiem, że pomagasz też i zresztą w pewnych sprawach też na ciebie można liczyć i też jak do ciebie dzwonię, słuchaj, pomożesz tu i tu. Nie mówmy może o konkretach, o jaką historię chodzi, ale nigdy nie odmawiasz. A dzięki temu można też, dzięki takiej pomocy, którą udzielasz, inni mogą skutecznie pomóc w lesie. To teraz jeszcze na zakończenie podkreślmy i zaprośmy ponownie na wystawę zdjęć Agnieszki Sadowskiej, która będzie... To się nazywa Muzeum Ślędziński, Galeria Fotografii na ulicy Wiktorii 5. Wystawa nazywa się Ujawnienie. Będzie do oglądania przez miesiąc od 9 sierpnia do 8 września w Galerii Fotografii na ulicy Wiktorii 5 w Białymstoku. Zapraszam serdecznie. Kuratorką wystawy jest Joanna Kinowska, która miała swoją koncepcję tej wystawy. Ja się z tym zgodziłam. Zachęcam do obejrzenia, do tego, żeby przeczytać te rzeczy, które są tam do przeczytania, te rzeczy, które są do obejrzenia. Będzie tam godzinny film wideo zmontowany z kilku sytuacji, które mnie spotkały w związku z migrantami. I mam nadzieję, że nie powiem, że się spodoba, ale że jakoś dotrze to, co chciałam pokazać. Też tam będziesz 9 sierpnia? Będzie można z tobą też porozmawiać? Będę 9 sierpnia na wernisażu o godzinie 17. Zapraszam. Też zapraszam i dziękuję, Agnieszko, i za to, co robiłaś i robisz na pograniczu.
dokumentując to, co się tutaj dzieje. I dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. W Twoich gościnnych progach. A teraz czas na kawę? Tak. Okej. Oceń wideo, zasubskrybuj kanał, włącz powiadomienia. Programy takie jak ten mogę realizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Dołącz do tego grona na patronite.pl/Czaban robi raban. Ten kanał możesz wspierać na portalach subpi.pl i Buy Coffee. Szczegóły w opisie filmu. Aktualne wiadomości z pogranicza polsko-białoruskiego, reportaże i rozmowy znajdziesz na stronie czabanrobiraban.pl. Powstała dzięki wsparciu programu grantowego Media Lokalne na rzecz Demokracji Journalism Fund Europe. Napisy do materiałów wideo na kanale Czaban robi raban tworzy Fundacja Technologie dla Ludzi. Dziękuję za wsparcie Joannie Klimowicz, Małgorzacie Rycharskiej i Fundacji Wolno Nam. Oprawę muzyczną moich reportaży zapewnia Studio Soho Film i Multimedia z Poznania. Twórca kanału Czaban robi raban, nagrodzony diamentem Patronite i wyróżnieniem Fundacji Polkul. Piotr Czaban, dziennikarz, obywatel roku 2023. Tytuł przyznany przez Towarzystwo Dziennikarskie za odwagę, wytrwałość i bezkompromisowość. Piotr Czaban, nominowany do Pióra Nadziei Amnesty International. Honorowym patronem kanału Czaban robi raban jest Piotr Nagłowski. Emil Hakim al-Sam Marraj. Do grona moich patronów należą Julia Missala, Zbigniew Sadowski, Małgorzata Stajkiewicz-Kręt, Jan Kaliszewski, Jarosław Magielski, Iza Tarasewicz, Katarzyna Woch, Lelek z 200, Małgorzata Kundzicz, Anna Pasikowska, Bogna Badowiec, Katarzyna Więciorek, Magdalena Babral, Tomasz Białecki, Basia Andrysiak, Paweł Podkościelny, Ewa Jeronim, Basia, Małgorzata Pietrowska, Katarzyna Szymielewicz, Wawrzyniec Mąkinia, Anna Guzek, Olga, Darek Mickiewicz, Ruslan, Katarzyna Mitros, Krystyna Kilde, Małgorzata Szczecina, Beata Just, Krzysztof Jania, Weronika Szawara, Joanna Barszczewska, Adam, Anna Domanowska, Dawid Weisbrod, Katarzyna Zaręba-Niedźwiecka, Basia Esz, Jakub Górnicki, Grażyna Przybyszewska, Iwanka Sudek, Katarzyna Szastok, Klara Półmrok, Ewa J.P., Małgorzata Maj, Julita Białobłocka, Robert Gola, Krzysztof Mleczek, Gabriela Wiktorowicz, Danuta Dowiat, Karolina Baca-Pogorzelska, Barbara Joanna Mrozińska-Badura, Mateusz Wojak, Patrice Senekal, Paweł Pacyński, Beata Piechocińska, Maciej Reputakowski-Madej, Arwo Pole, Jerzy Machnikowski, Miszka Otlowski, Witold Ściślak, Małgorzata Staszewska, Barbara Pomorska, Małgorzata Kłoszewska, Arkadiusz Malewicz, Anna Smenda, Karol Stańczyk, Agnieszka Wrzaskowska, Majka Duczko, Dariusz Cygert, Adam Myk, Ewa Szczepankiewicz, Teresa Fulbiszewska, Beata Walatek, Wiesława Grecka, Agnieszka Kurzyńska, Paweł Smater, Janusz Bójko, Urszula Keczma, Anna Langowska, Marek Durski, Andrzej Dunaj, Anna Dormajer, Katarzyna Frejlichowska, Beata Sujka, Tomasz Zduński, Andrzej Marszałek, Alina Geniusz-Siuchnińska, Jacek Czernik, Krzysztof Dziedzic, Katarzyna Dąbek, Adam Drabent, Jola Barabasz, Maciej Śliwa, Marzena Potepa, Jolanta Tomczak, Lucyna Kielmińska, Jadwiga Jędryjas, Agnieszka Będkowska, Stanisław Choeft, Marcin Pankał, Anita Poddębniak, Antoni Komasa-Lazarkiewicz, Piotr Szyndlarewicz, Bożena Nowak, Joanna Niebieszczańska, Kasia Skakki, Ania Pieńkowska, Krzysztof Biniarz, Dejaker Roslonek, Błażej Marciniak, Jolanta Malinowska, Dariusz Dudojć, Anna Kopydłowska, Krystyna Kozioł, Helena Szlezak, Darek Łankowski, Jacek i Anna Czernuszenko, Marta Springer, Ewa Łabus, Wioletta Chrost, Alina Bilińska-Solarz, Dariusz Pypłacz, Maciej Żurek,
Genowefa Nowak, Maria Szyszko, Hanna Kotowska, Jakub Bielikowski, Joanna Tyszczuk, Dorota Lubiewska, Olga Łojewska, ABCD, Anna Mrowiec, Joanna Karbowska-Bebel, Aleksandra Bolczyk-Szepchert, Marlena Fatyga, Agata Drummond, Joanna Poziemska, Sandra Jarnot, Marta Leśniak, Basia Madej, Aleksandra Lipowska, Marcin Pyrzyk, Ewa Tarasewicz, Bartosz Romanek, Maciej Handzlewicz-Wacławek, Gosia Adamczyk, Małgorzata Pietrowska, Agnieszka Wolska, Iwona Skoneczna, Agnieszka Grondas, Wioletta Wojtasiak, Aga Lys, Adhina Jędrzejczyk, Kasia Kruszewska, Marta Sikora, Dariusz Grochal, Hubert Zadrożny, Krystyna Ostrowska-Cichocka, Katarzyna Pasek, Ola Okońska, Agata Sulikowska-Dejena, Zofia Malacher, Dorota Gabała, Agnieszka Laska, Ania Rabczyńska, Monika Uziębło, Małgorzata Majewska, Anna Mazan, Ludmiła Śliwieńska, Andrzej Klos, Wiola Hitro, Maciej Jasiuczenia, Ewa Schmidt-Mendoza, Marita Adamska, Anna Oryńska, Tomasz Czech, Karolina Górecka, Magda Zielińska, Wojtek Buczyński, Joanna Przewłocka, Kryśka Zdziechowska, Marek i Magda z Torunia, Katarzyna Mielec, Agnieszka R. Jobda, Wojtek Trzciński, Michał Słowik, Justyna Rochon, Iza Brodnicka, Magda Górak, Anita Głowińska, Agata Bonenberg, Gosia Drozd, Katarzyna Szatyłowicz, Anula Dmytruszyńska, Magdalena Klemensowicz, Magda Czarkowska, Marta Wieszczycka i Ewa Wdowiak. Na portalach Buy Coffee i Subpi.pl w sierpniu wsparły mnie Jolanta Tomczak i Anna Radziszewska. Jestem Wam za to niezwykle wdzięczny. Bardzo Wam dziękuję. Wszyscy jesteście częścią redakcji Czaban robi raban. Do usłyszenia i do zobaczenia.